Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie zakup korzystając z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na Enewie. Kochani, Vox Populi powraca Vox Populi, gierka z symulatorem wyborów politycznych. Tym razem przed nami scenariusz przygotowany specjalnie na nadchodzące wybory nasze prezydenckie 2025. Także nie omieszkamy sobie stworzyć kolejną postać, wrzucić ją do świata polskiej polityki, zabełtać i wygrać wybory klasycznie. To jest nasze trzecie spotkanie. Jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, poprzednio udało nam się wprowadzić pewnego polskiego posła lubującego się w gaśnicach do Europarlamentu. Materiał jest na YouTubie, więc odsyłam. To była niesamowicie ekscytująca kampania wyborcza naszego już europosła gaśnicowego. No i faktycznie on gdzieś tam się do tych europosłów, znaczy do Europarlamentu dostał i tam szponci kręci, jak wiecie. Na pewno nie przymula ten poseł, natomiast dzisiaj będziemy walczyć o stołek prezydencki naszej Rzeczpospolitej, także zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę w komentarzach ku chwale naszego pięknego kanału. Warto zerknąć również na nasze dwa pozostałe kanały, znająca z Total Warami oraz znajomy Chomiczana z powtórkami streamów, streamy na Twitchu, link do Eneby oraz warto być na naszym Discordzie, a my rozpoczynamy naszą kampanię prezydencką. Jak to w Vox Populi możemy albo polecieć gotowymi schematami, gotowymi postaciami, które mają już określone poglądy. Tego skądś kojarzę, ta brudka i ten i to imię, nazwisko. Przypadek nie sądzę. Tego też można z czymś kojarzyć, z tą panią również można by skojarzyć. Można polecieć na gotowych, albo stworzyć, jaki to zajączek lubi, własną postać i po własnemu kręcić, pącić w polskiej polityce. Tak więc oto mam przyjemność przedstawić nam naszą kandydatkę na stanowisko prezydenta naszej kochanej Rzeczpospolitej, niejaką imperatorkę Joannę. Wszelkie podobieństwo i skojarzenia przypadkowe. Na szybko zaprezentujemy sobie jej poglądy. Jeżeli chodzi o gospodarkę, interwencjonizm, ekologia radykalna, społeczeństwo progresywne, władza umiarkowana, imigracja otwarta. No i jeżeli mamy wprowadzić imperatorkę, no to potrzebujemy monarchii konstytucyjnej, właściwie przywrócenia monarchii. Gdyby nie ta monarchia, no to mielibyśmy lewą scenę polityczną, ale z racji tego, że jest imperatorka, no to sobie nie dość, że podkręcimy próg wyzwania za radykalne poglądy, no i jeszcze zrobimy faktyczną imperatorkę. Także zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze zmagania. A warto jeszcze przypomnieć, że nasza imperatorka ma temperament, no i z racji tego, że chce wprowadzić monarchizm, to ma stały radykalizm. I oto nasza szara, smutna polska rzeczywistość. Kandydat partii rządzącej ma największe szanse na zwycięstwo, natomiast największej partii opozycyjnej tuż depcze mu po piętach. Ale pojawia się ona, imperatorka Joanna. Rozpoczynamy naszą wielką przygodę o zdobywanie głosów w nadchodzących wyborach. Póki co nasza imperatorka zajmuje szare końcowe miejsce, jeżeli chodzi o sondaże wyborcze. Nie przekracza 0% głosów, dosłownie nikt nie chce na nią głosować. Naszym celem jest to zmienić, że ma nawet mniejsze poparcie niż niejaki Gregory Broda. Przewidziana jest druga tura wyborcza. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać w pierwszej turze wyborczej. W ogóle, czy uda nam się dotrzeć do drugiej tury wyborczej. To jest ważniejsze pytanie. Nasza imperatorka zacznie od zatrudnienia doradcy politycznego. Posiada 260 punktów politycznych PP. Aha, jak w Hearts of Iron, mało śmieszny żarcik. I zatrudni jakiego Alberta Kowala, którego stać, jest celebrytą, jest blisko ideologicznie, a celebryctwo daje mu wskaźnik popularności +1. Także Albert Kowal zostanie zatrudniony. Tematy ekologiczne zdominowały obecną scenę polityczną, a imperatorka wychodzi z postulatem, że brak silnej władzy ogranicza naszą zdolność do działania, dzięki czemu boostuje poparcie sobie we wszystkich jej przyjaznych zagadnieniach dotyczących najbliższych wyborów, w tym także silna władza monarchii konstytucyjnej jako imperatorka. Kampania prezydencka jeszcze na dobre się nie zaczęła, a nasza imperatorka razem ze swoim pomocnikiem już agitują ogólnie na scenie politycznej odnośnie swoich poglądów. Udało się wbić już 17% poparcia dla monarchii konstytucyjnej z praktycznie zerowych wartości, a nasza imperatorka razem ze swoim zaufanym współpracownikiem Albertem opracowują nową doktrynę radykalnej monarchii. Radykalizm monarchistyczny oparty de facto w sumie o jakieś poglądy socjaldemokratyczne i Albert Kowal również zostaje radykałem.
monarchistycznym. Niestety, ale Polacy mają zbyt małe zamiłowanie do ekologii, 11% do radykalnej postawy ekologicznej i z tendencją spadkową, także nasza imperatorka interweniuje, zatrudnia Bogusława Kubickiego, znanego aktywiszcza, który będzie agitował na rzecz ekologicznych wpływów. Proszę bardzo, nasza imperatorka zdobywa znaczącą popularność w województwie kujawsko-pomorskim. Kujawsko-pomorski lokalny wskaźnik popularności imperatorka Joanna plus 208. Great sukces! Mamy 7 sierpnia 2024 i nasza imperatorka Joanna w pierwszych sondażach uzyskuje 1% poparcia. Imperatorka razem z swoimi współpracownikami zaczęła już jeździć po Polsce. W Kujawsko-Pomorskim 3% poparcia, w Dolnośląskim 2%, Lubuskie 2% oraz Wielkopolska 2%. Napędzamy kampanię wyborczą naszej imperatorównej. Jak na dobroduszną, miłosierną imperatorkę przystało, Joanna wspomoże stowarzyszenia zajmujące się przybyszami. Może to się spodobać w województwie opolskim, albo się nie spodoba. 50 na 50% szans, że zyska popularność. I zyskała popularność. Bonus populacyjny plus 50%. Tak więc Joanna od razu wykorzysta udaną agitację w województwie opolskim i pojedzie tam osobiście, aby na tej fali popularności jeszcze zwiększyć swoje procenty wyborcze. A one już sięgają rekordowo 2%. 7 miejsce. Nasza imperatorka Joanna 3% poparcia, wyprzedza niejakiego Gregora Brodę oraz Mariusza Kubiaka. Duże krajowe media organizują debatę. Niestety nasza imperatorka z racji tego, że ma tam 3-4% poparcia póki co, nie została zaproszona na tą debatę. No nic, beton polityczny w naszym kraju trwa. A tą debatę polityczną wygrał Sławek Grudzień, który oplasuje się obecnie na 3. miejscu z 15% poparciem. Również postać, którą można skojarzyć z naszą sceną polityczną. Na Śląsku odbyły się zamieszki. Ciekawe, jakie na Śląsku mogą się odbyć zamieszki. Nasza imperatorowna potępiła te zamieszki, ale tylko po to, żeby zdobyć punkty polityczne, za które może odblokować kolejne miejsce w komitecie, gdzie będzie mogła zatrudnić kolejnego współpracownika agitującego na jej korzyść. Wchodzimy do dużej polityki. Nasza imperatorówna przebiła 5% poparcia w sondażach i traci kandydaturę drugorzędną. Także liczy się coraz bardziej w wyścigu prezydenckim. Goni obecnie niejako Małgorzatę Biernat z 6% poparciem. Media donoszą o ataku rzadkiej przemocy w Dolnośląskim, gdzie władze starają się uspokoić ludność, której wielu domaga się zdecydowanej reakcji politycznej. Bezpieczeństwo musi zostać wzmocnione, tylko silna pozycja ekologicznej imperatorównej może nam dać bezpieczną, zieloną Polszę. Nasza imperatorówna mogła z Opolskiego, gdzie już jest na drugim miejscu, chociaż tutaj Olaf 53% poparcia, mogłaby się teraz udać na Dolny Śląsk, aby troszeczkę poagitować, gdzie już sama z siebie wbiła 14% poparcia. Pierwsze czerwone imperatorowne województwo. Albert Kowal, jej pierwszy współpracownik, zdobywa cechę trybuna dzięki swoim przemówieniom, a w Wielkopolsce imperatorówna póki co plasuje się na pierwszych miejscach w sondażach i ogólnie ma już 7% poparcia. Nie chcę wam nic mówić, ale to są obecne sondaże. To są obecne sondaże przed pierwszą turą wyborczą. To jest de facto 3. miejsce ex aequo z 4 kandydatami. Potem dogonić tylko Witolda Paprockiego. I nasza imperatorówna wchodzi do drugiej tury wyborczej. To jest 12% poparcia. Kaja Stefańska dołącza do sztabu wyborczego naszej imperatorównej i będzie agitować w trudnym temacie otwartości granic.
A to zdrajca. Bogusław Kubicki, jeden ze współpracowników naszej imperatorównej Joanny, dołącza do Mariusza Kubiaka. Zdrajca, zdrajca, po trzykroć zdrajca. Do pierwszej tury wyborów zostało 140 dni. Większość w 4 województwach. Nasza imperatorówna Joanna plasuje się na 3. miejscu i dosłownie gryzie po piętkach Witolda Paprockiego, który jest na 2. miejscu. Dosłownie 2 punkty procentowe różnicy i ten dystans się zmienia. Właściwie zmniejsza się. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Albert Janicki, członek komitetu wyborczego przeciwnika Gregora Brody. Przypadek nie sądzę. Proponuję, aby oficjalnie poprzeć swoją kandydaturę. Jego pomoc może być przydatna, ale wyborcy mogą nią pogardzać. Albert Janicki. Patrząc na poglądy szanownego Alberta Janickiego, to tylko monarchia konstytucyjna się zgadza. Niestety, ale imperatorówna nie będzie się otaczać ludźmi powiązanymi z szerokim frontem gaśnicowym. 123 dni do wyborów. I jak myślicie, jak wyglądają sondaże? Sondaże wyglądają tak. To jest walka o pierwsze miejsce. Kandydat partii rządzącej Olaf Laskowski 22%, imperatorka Joanna 22%. Dolnośląskie dalej popiera imperatorkę Joannę. Lokalny wskaźnik ideologii plus 417 na Dolnym Śląsku, gdzie mamy 50% poparcia już bezpośrednio naszej imperatorki. I mamy pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w sondażach. 22% lekko wyprzedziła Olafa Laskowskiego. No i mamy to, proszę Państwa. Na niecałe 100 dni przed pierwszą turą wyborczą duże media krajowe w końcu musiały uznać wiodącą kandydaturę naszej imperatorównej i zaprosiły ją na debatę prezydencką, w której oczywiście nasza imperatorówna weźmie udział. Debata polityczna, której jesteśmy świadkami, jest głównie oglądana przez osoby starsze z klasy robotniczej. Nasza imperatorka Joanna ma cechę temperament, która daje jej plus 50% do przemówień klasy robotniczej, ale traci 30% do klasy seniorów. Także mimo wszystko powinno wychodzić pozytywnie. Rozpoczynamy debatę. Debata jest w takim samym systemie jak zawsze, gdzie budujemy argumenty, kafelki i potem za pomocą karty osłabiamy, niszczymy kafelki oponentów. Kto na koniec tury ma największą piramidkę z kafelków, ten wygrywa debatę merytoryczną. Nasza kandydatka w ogóle zaczyna z 2 kafelkami na pierwszym poziomie, co jest piękne, bo możemy od razu machnąć argument poziomu 2. A kandydat podważa motywy, atakuje kandydata numer 1, Olafa Laskowskiego. Właśnie, bo to jest nasz główny kandydat, stoi tuż obok imperatorównej, a on z nią walczy na razie o dominację w pierwszej turze. Masz fajną piramidkę, byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś użył karty sprzeczności i ci tą piramidkę uszkodził. Pyk. Twoje argumenty były niecelne. Część piramidki się zawala. Jeszcze jakbyś ty mu przywalił... O, dobrze, dobrze, ja tu widzę kooperację i cała piramidka Olafa, kandydata partii rządzącej, została rozwalona. To jest kandydat Witold Paprocki. Jeżeli dobrze pamiętam, on ma 3. miejsce w póki obecnych sondażach. Mamy kartę osoby w wieku średnim. Co prawda osoby w wieku średnim nie oglądają tej debaty, ale dostaniemy plus 1 na poziomie 1 i 2 za seniorów. Także zagraj kartę, proszę bardzo, jaka mocarna piramidka. Niestety nie mamy argumentów poziomu 3. Generalnie bardzo źle nam się wylosowało, mamy strasznie dużo argumentów 1. poziomu, nawet zdecydowanie za dużo, a tu wchodzi argument 3. poziomu, który obecnie jest mocno problematyczny. No cóż, no jedyne co możemy na razie zrobić, to walnąć sprzeczność na tego kandydata, żeby osłabić jego argument. Sprzeczność leci 2 i niszczy piramidkę, i zostaje na poziomie 3. Mamy za dużo klocków 1. poziomu. Spokojnie, są 3 rundy w tej debacie. No chyba, że zaczną się kąsać między sobą. Koniec pierwszej rundy. Nasza imperatorka Joanna zajęła 2. miejsce, co nie jest złe, patrząc na fatalne rozdanie, jeżeli chodzi o karty. 200 punktów, przed nami jeszcze 2 rundy. Komplement, o proszę bardzo. Komplement, wszystkie nowe struktury są pomnożone przez 2.
Zatruty prezent. Co robi zatruty prezent? Umocnienie nowych struktur -1. Przez 3 tury będziemy mieli nowe struktury przy budowie lekko uszkodzone. Nie mamy w ogóle kafelek 3. poziomu. Cały problem. Ale mamy 3 karty niszczące kafelki 1. poziomu u oponentów. Ale z racji tego, że nasza imperaturka ma efekt osłabienia, może wykorzystać kartę humoru. Jeżeli ma 66% szans, że usunie osłabienie, jakie otrzymała. I przez 3 tury żart spalony, nie może zbudować żadnej nowej struktury. No cóż, jest jak jest. Kochani, damy radę! Skoro nie można budować, to będzie kąsać kandydata obok, który w sumie... Powinniśmy fokusować tego, ale on ma na razie jeden kafelek i jest ostatni miejsce w tej drugiej rundzie tej debaty. Także będzie pluć jadem nasza imperatorka, niszcząc struktury pierwszopoziomowe. Karta środka retorycznego, 66% szans, że struktury na poziomie 1. i 2. uzyskają +1. Może tym razem siądzie? Proszę bardzo, jaka potężna piramidka. Kultura popularna. Karta, która daje mu trwałość i niemożliwość atakowania jego budowli, jego argumentów. Odwołanie do kultury popularnej, proszę bardzo. Ostatnia tura. Jest szansa, że tą rundę nasza imperatorka wygra. Koniec rundy drugiej. Imperatorka wychodzi zwycięsko i wysuwa się na prowadzenie w tej debacie, osiągając 500 punktów. I przed nami trzecia, finalna runda na temat ekologii. Haha, karta niesprawdzonych informacji. Poziomy od 1 do 3 struktury powstaną, ale będą na start osłabione. Proszę bardzo. No jak sprzeczność? Co ty mi sprzeczność uderzasz? Zostaw tą strukturę, to ładne było. No i poszło. Komplement dla naszej imperatorównej poproszę. Nasza imperatorka musi w tej debacie sfokusować się na Sławku Grudniu, bo tylko on ma obecnie szansę, żeby ją wyprzedzić, jeżeli wygra trzecią rundę i zdobędzie 300 punktów. Aha, nasza imperatorka Joanna dostała nudną przemowę, senność przez 3 tury, pomija turę, ale to jest mocna karta. Przez 3 tury nic nie możemy robić. Dobrze, że plują jadem między sobą, ale nasza imperatorka zasnęła. Już nawet krzyżówek nie rozwiązuje. Aha, wykluczenie. Przez 2 tury nie, przez 1 turę nie może nic budować. Aha. No dobrze, ale całe szczęście, że oni zmarnowali na plucie jadem dookoła. I argument 3. poziomu powinien dać 3. miejsce w tej rundzie. Założenia źródłowe, prawdziwy ekspert. 3. miejsce w tej rundzie, co da nam 100 punktów i chyba zwycięstwo ogólnie w tej debacie? Jeżeli się nie mylę. Niech podliczą punkty, koniec debaty i nasza imperatorka Joanna zdobywa 1. miejsce w debacie, triumfując. Zacięta debata to była. Wynik debaty. Według większości komentatorów politycznych wielka narodowa debata zakończyła się zwycięstwem imperatorki Joanny. Duży wzrost popularności naszej kandydatki. 27% poparcia. Popularność w kraju. Imperatorka staje się niezwykle popularna wśród swoich współobywateli. Duża część krajowej populacji zamierza zapewnić jej kandydaturze zwycięstwo, jakie zasługuje. Przygotuje materiał wideo. Kochani! 110 dni do pierwszej tury wyborów. Imperatorka Joanna 27% poparcia wśród polskiego społeczeństwa. 60 dni do wyborów, 2 miesiące, 34% poparcia. 34% poparcia. W pierwszej turze raczej nie uda się wygrać, ale jest duża przewaga. Drugi kandydat ma dopiero 20% w sondażach. Kujawsko-Pomorskie, wskaźnik dla naszej jak najbardziej, wskaźnik popularności. Imperatorka plus 39 do popularności jak najbardziej. Imperatorka na razie w klasie ogólnie robotniczej agituje. A ty się udasz na Kujawsko-Pomorskie, gdzie mamy i tak 52% poparcia naszej imperatorki. Większość Polski, jeżeli chodzi o województwa. Proszę bardzo, tu wszyscy teraz jak to wystrzeliło, zachodniopomorskie. Nie mamy aż tylu tych członków komitetu wyborczego, aby wysyłać. Joanna na razie tutaj działa wśród osobach w wieku średnim klasy robotniczej.
Teoria gry. W miarę zbliżania się wyborów zwolennicy kandydatów, którym nie udało się zmobilizować wystarczająco dużej bazy, będą dostrzegać, że ich szanse na wygraną maleją, będą starali się znaleźć alternatywy. Różnica będzie coraz większa. Dwóch czołowych kandydatów zyskuje dodatkową popularność. Kochani, głosujcie na naszą imperatorową. 38% poparcia. Ostatnia debata na jakieś 20 dni przed pierwszą turą wyborczą. Niewiele nam brakło. Jakbyśmy nie mieli tak radykalnych poglądów w sprawie monarchii, to myślę, że nawet w pierwszej turze udałoby się zamknąć te wybory, ale niestety nasza imperatorka jest po prostu sobą jako imperatorka. Ale combo walniemy. Wzmocnienie struktury pomnożone przez 2. Klasa średnia daje nam struktury 1 i 2 plus 1, także nam wystrzeli dużą, mocarną strukturę. Mocne argumenty. Imperatorównej Joanny. Nie wiem, co on tutaj wybudował, ale ma argument 4. poziomu. Mamy porządny mur, ale maksymalnie 3, także trzeba go kąsać. Jeżeli ktoś mu uderzy w 2, argument 2. poziomu, to mu cała ta górna wieżyczka się rozpadnie. Dawaj, dasz radę. Kąsaj go. Pluj jadem. Tak, sprzeczność, dobrze! Dobrze! Ciśnij go! I o to chodziło! Kochani! A my sobie tutaj budujemy chillera Utopia, możemy wzmocnić sobie argument, a nie wzmocnimy. No to argument 2. poziomu, pyk. Dobrze, pluć jadem na niego, kąsać go, sprzeczność, pyk, zniszczyć mu tego piramidka. O, ktoś nam coś zbudował, ale tu musimy pluć jadem. Sprzeczność, pyk, pyk. Zniszczymy ci ten wieżyczek. Argumenty 1. poziomu ci nie pomogą. Najważniejsze, żeby on nie wygrał. Reszta nie ma znaczenia. W sensie nam wystarczy 100 punktów, a on nie może wygrać, nie? Także... plujemy jadem, pyk. No nie no, buduje te argumenty. To niedobra jest. To walnij mu sprzeczność 2. poziomu. To jest 9 na 10 turę. Jeszcze mamy jeden argument trójkowy, nie? Dobra, pluj mu. Albo w sumie walnij mu 3. O, będzie bezpieczniej. Jeżeli gramy pod to, żeby... Sprzeczność 2 nam walnął. Ale poszło, dobra, ale on nie wygra. My też nie wygramy. Ten wygra, my wygramy całą debatę. O to chodziło. Argument 2, pyk. Pyk. Koniec debaty. 3. rundę wygrał ten tutaj kandydat, ale całą debatę wygrała nasza imperatorka Joanna. Nowa debata zakończona zwycięstwem, znowu wzrost popularności naszej kandydatki. Świetne wiadomości. Popularność. Twoja popularność wśród osób starszych z klasy wyższej jest rekordowo wysokim poziomie, a wszyscy ci ludzie widzą swój własny, szczególny interes w twojej kandydaturze, a także w interesie kraju jako całości. Osoby starsze z klasy wyższej demograficznej to wskaźnik ideologii imperatorka Joanna plus 556. 41% poparcia. Ile do wyborów? 20 dni. Jakby jeszcze były z 2 miesiące, to myślę, że w pierwszej turze byśmy się zamknęli. Aha, i czemu spadło po wygranej debacie? Co to za oszustwo? No ostatnie dni, mimo wygranej debaty, nasza imperatorka troszeczkę traciła w sondażach, ale mimo wszystko uplasuje się na pierwszym miejscu, a to oznacza przed nami 2. turę wyborów prezydenckich. Aha, i oni tutaj oddają swoje głosy. W sensie jak ci, którzy przegrali, przekazują swoje poparcie. Witold Paprocki. Ten na nikogo nie przekazał, ten na Witolda. Tu mamy imperatorkę. Tego kojarzę i tego kojarzę. Gregory Broda na nikogo. Dobra, kontynuacja kampanii wyborczej. Otrzymujesz 12% głosów wybranych kandydatów, podczas gdy 23% trafia do przeciwnika. Wszystkie działania pomiędzy turami plus 300%. 12% do 38% to jest 50%, ale on otrzymał 2 razy więcej od pokonanych oponentów. 69. Jak to wystrzeliło? Proszę państwa, 2. tura wyborcza, 1 na 1. Witold Paprocki kontra imperatorka Joanna. A, bo 2. tura wyborcza jest za tydzień, no to byśmy musieli jakieś przy takiej przewadze i takich przyrostach, byśmy musieli coś mocno zepsuć. Jeszcze jedna debata będzie, finalna, 1 na 1. Imperatorka kontra Witold Paprocki. Rozpoczynamy ostatnią debatę prezydencką, kochani! Co obraza, jadem plujesz?
Nie może postawić nowej struktury przez 2 tury. O ty bandyto O ty bandyto jeden. No to możemy tylko pluć jadem, no to sprzeczność. Pyk i ci kafelek poniszczyły. Koniec debaty. Ty, debata zakończyła się już po 2. turze, bo został tak zaorany oponent przez naszą imperatorównę, że 3. runda nie miała znaczenia i dosłownie na tydzień przed wyborami nasza imperatorka 71% poparcia ze społeczeństwa. 71%. Tylko jakieś śmieszne... Znowu debata! Nie ma sensu. Nie ma sensu. Imperatorówna ma poparcie takie, że może wprowadzać międzygalaktyczną monarchię polską opartą na otwartych granicach i ekologii. Wyraźne zwycięstwo! Tego dnia polscy wyborcy poszli do urn. Po intensywnej kampanii wyborczej zdecydowali się wynieść cię do władzy. Wybrano cię w 2. turze na prezydenta z wynikiem 71% głosów. Rządzenie krajem z taką opozycją nie będzie łatwe, ale podejmujesz wyzwanie i spróbujesz popchnąć parlament do ustanowić państwową, socjalistyczną, ekologiczną, socjaldemokratyczną monarchię na całym terytorium. Proszę bardzo. Kochani, imperatorka Joanna wygrała wybory dzięki naszej aktywnej kampanii prezydenckiej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Przypominam machnąć jakiś komentarz, jeżeli ktoś nie subskrybuje, to polecam kliknąć subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć. Kochani!